Dobra, słuchajcie, pakujemy się na prom. Co tu jest takiego ciężkiego? Czyli to... Oj, wjeżdżamy. O, dobrze mi tam w górę nie dali, bo się tam bała wjeżdżać. Jest toaleta, jest ciuszarka. Kaczko, rzuć chleba przewoźnikowi. Dobra. No, widzicie, tak z naczepą to im jest trudniej. Tam im ten przód zachodzi pewnie. No i dzień dobry. Tak patrzę, zaraz wyjdziemy, zobaczymy, ale wygląda na to, że na szybie nie ma żadnego mandatu. Więc dzisiaj się... Koszula pogięta, ja się jąkam. Kawa, potrzeba kawy, to jest wczorajsza kawa. Ja lubię zimną kawę. Ale pewnie świeża też by nie była zła. No więc jest 6 rano, już jest po 6. Tak się składa, że do Göteborga jest 4 godziny jazdy. W tej chwili nawigacja pokazuje nawet 3,50, ale to oczywiście się będzie zmieniać wraz z porannym ruchem. No więc gdzieś niedługo będziemy wyjeżdżać, a po drodze też rzeczywiście chciałabym stanąć jeszcze gdzieś i do toalety i po kawę. Tu są toalety naprzeciw, ale powiem wam szczerze, że widzę, że tam non stop ktoś wchodzi i wychodzi. Jest rano. To ja już po prostu nie mam ochoty tam iść. Tak, mam ochotę, tak po prostu już wolę wytrzymać. To jest taka moja chyba trauma jeszcze z czasu, gdy pracowałam w Esersie i na bazie na weekendzie zjeżdżało się 200 kierowców i były 2 toalety i 2 prysznice. I to wszystko było w jednym pomieszczeniu koedukacyjnym, nigdy nie sprzątane. I jedna wielka umywalka, takie koryto metalowe z 3 czy 4 kranami. I chyba 2 pisuary albo 3. Więc jak się wstawało w sobotę rano albo w niedzielę i się szło do tej toalety rano, to była duża kolejka do tego, żeby skorzystać z niej. Możecie sobie tylko wyobrazić zapach. Więc nic przyjemnego, już po prostu wolę wytrzymać. Dobrze, pójdziemy zobaczyć, wszystko jest ok. No i co, jedziemy powoli chyba, nie? Bo plan jest taki na dzisiejszy dzień. Właśnie, plan jest taki. Jedziemy, na 11:30 mam godzinę rozładunku, swój slot. Co oznacza, że muszę być takie minimum 15 minut szybciej, ale nie mogę być też szybciej niż jakieś tam 20 minut, bo mi się brama nie otworzy. Więc tak to jest z tymi załadunkami terminowymi. Trzeba być tam maksymalnie pół godziny przed swoim, ale tak szybciej niż pół godziny to system nie wpuści na plac. Więc musimy być sam raz, ale nie za wcześnie, bo będziemy mieli problem, żeby gdziekolwiek stanąć. I później się ładujemy też Volvo, 1,5 kilometra dalej. No i później wracamy do Polski, do Gliwic. Prom mamy o 2:20 w nocy, więc plan brzmi no, naprawdę dobry. Zobaczymy, czy wszystko pójdzie ok. Zimno jest, wiecie? 13 stopni. Myślę, że tu w porcie jest bezpiecznie, ale i tak pójdziemy zobaczyć. Przecież chłopaki mówili, że tutaj na szutrze, bo tutaj troszeczkę dalej jest taki dziki parking, na przedłużeniu powiedzmy. Tego i tam podobno tną. Ale nie dają mandatu. Niektórzy jeżdżą. Zimno! Zimno! Wszystko wygląda dobrze. Przyczepa po przeglądzie. No dobrze, można się zbierać, ale ta koszula to chyba będzie dzisiaj za słaba. Musimy się jakoś grubiej ubrać. No dzisiaj dalej będzie to. Przynajmniej na razie. Ale w sumie jedziemy do Göteborga. Göteborg jest znany z tego, że ma angielską pogodę, więc będzie i ciepło, i zimno na raz. Powiem wam, że tak na dłuższą metę to nie jest łatwe. Tak sobie jeździć tutaj na tą Szwecję i tymi promami pływać. Powiem wam dlaczego. Prom płynie, widzicie, 6 do 8 godzin. I to jest tak, człowiek przychodzi, idzie jeść, myje się, śpi i znowu wstaje, idzie jeść i wyjeżdża, nie? Później albo jedzie, albo tak, my poszliśmy spać. Więc wiecie, taki przerywany sen, 4 godziny. Takie ani pospane, ani niepospane. W porcie się dokręca pauzę. Jak tam powiedzmy wyjdzie w najgorszym wypadku 6-7, to się dokręca 2-3 godziny gdzieś przed, załóżmy. I wtedy się jedzie, czyli tak naprawdę to się dużo mniej już wtedy śpi. Albo tak my dzisiaj zrobimy. Jak przyjedziemy gdzieś tutaj późnym wieczorem i później trzeba będzie wstać o północy i podjeżdżać, nie? I później wyjeżdżać gdzieś tam o 1:00, 2:00 i wtedy się będzie spało ze 6 godzin na promie, bo odpuszczę sobie jedzenie już. No i trzeba będzie rano wstać i wtedy już cały dzień jechać, więc to jest tak na dłuższą metę to nie jest łatwo. Z jednej strony jest fajnie, ale z drugiej strony może nie do końca jest fajnie. Fajnie by było, gdyby promy były 9 godzin, nie? 9 godzin to już jest tyle, co człowiek ma standardowo pauzy i wtedy jest idealnie, bo
Ma wszystko pod nosem. Ma ugotowane, ma podane, ma posprzątane i ma jeszcze gdzie się wykąpać zupełnie. Dziękuję za brak mandatu i oby zawsze był brak mandatu dla wszystkich. Czy my jedziemy pod prąd? Nie. Gdzie pod prąd? Przecież to żaden prąd nie płynie. Szwecja jest dosyć dziwna dla mnie, która jeździ w większości po Europie. Strasznie mało jest tutaj stacji przy samej autostradzie, gdzie można sobie po prostu zjechać i wiedzieć, że choćby pod dystrybutorem, ale można skoczyć dosłownie na 5 minut na stację po kawę albo do toalety. Tutaj jest tak, że jedzie się i są znaki, że jest stacja na zjeździe, a czasami trzeba cały czas sprawdzać na Google, bo wyglądają wszystkie tak samo, a się okazuje, że tylko co któraś stacja, rzeczywiście taka przy rondzie, taki powiedzmy Autohof, to jest rzeczywiście miejsce, gdzie można wyjechać i wyjechać ciężarówką. Dużo jest takich w ogóle jakby po prostu pod marketem. I się nie da wjechać ciężarówką, człowiek zjedzie, to ma później problem. Więc teraz mi się... Oj, zimno. A może skoczymy, tak blisko jest. Więc teraz mi się trafiła właśnie taka, co jest przy samej autostradzie, bardziej po europejsku, więc... A tą stację kojarzę, bo tutaj pamiętam, jak Wolwegiem jechałam. To tu stawałam, bo mi się spać chciało. O, taka stacja, ładne widoki. O, czuję kawę. Czuję kawę, chodźcie na kawę. Otworzy się? Otworzy. Jezu, czego ja nie lubię w Skandynawii, jak to są te toalety koedukacyjne. Tego nie lubię. Szwedzkie słodycze to jest w ogóle legenda. Skandynawia to mi w ogóle bardzo przypomina Amerykę. Ale te toalety koedukacyjne to nie. Nie, to nie jest dobre. Nie jest dobre. Słuchajcie, mamy pół godziny zapasu. Moje różyczki już takie zwiędły troszeczkę, ale jestem przekonana, że to jest kwestia wody, bo ja mam muszyniankę. Muszynianka generalnie ma dużo minerałów, co czyni ją dosyć twardą, a kwiaty nie lubią twardej wody. No więc skoro mamy pół godziny zapasu, to taki mam pomysł, że zrobimy teraz śniadanie. A na śniadanie to sobie pomyślałam, że jestem jeszcze mało głodna. Znaczy z jednej strony jestem głodna, z drugiej strony wiem, że jadłam wieczorem późno, więc nie chcę się też tak obiadać, więc sobie pomyślałam, że zjem sobie skyr, ale do tego sobie zjem jeszcze banana i do tego jeszcze mamy rogolika, żeby to już było takie trochę grubsze śniadanie, ale też nie za grube, więc jeszcze miód. O właśnie, miód w tym wszystkim jest dosyć ważny. Nie chcę brudzić naczyń, więc chcę to zjeść, tak wiecie, od razu w tym. Ale muszę wymieszać. No dobrze. Mamy to, co trzeba. Tu jeszcze mam, widzicie, takie coś. O. To jest miód z pasieki moich rodziców. Trochę cukrzony, ale to normalne. Jaki piękny miód. Tylko teraz jak go przelać, jak sobie zabrudziłam, to już... W domu bym tak w życiu nie zrobiła nożem. Też mi metal nie pasuje do miodu, ale takie coś. Nie. Tylko i wyłącznie dlatego, że chcę zrobić coś takiego. Jak się jest w ciężarówce, to się obiera różne strategie, żeby obrudzić jak najmniej rzeczy.
Żeby mieć jak najmniej do mycia. Będziemy sobie tutaj dokrowywać sukcesywnie. Do tego jeszcze mamy rogalika. Coś tak potrzebowałam, więc takie jest oto moje dzisiejsze śniadanie. Hur kan man svara på det? Alltså jag skulle säga så här, jag är Widać, że w Szwecji też się zdarzają korki. Zwężka. Za każdym razem, jak sobie gdzieś tutaj jestem w Skandynawii, to tym bardziej naprawdę sobie myślę, że Skandynawia to taka europejska Ameryka pod kątem jazdy. Ale zawsze to fajniej. Ameryka jak Ameryka. Kraj trzeciego świata. Tak sobie myślę, że po urlopie będę szukać jakiejś takiej długiej, fajnej trasy gdzieś. Sama nie wiem gdzie, ale myślę, że raz na przykład o jakiejś takiej Skandynawii, ale wysokiej, typu Nordkap. Oczywiście na sam Nordkap pewnie nie, no bo co tam na Nordkap można zawieźć? Ławki dla turystów albo nie wiem co. Ale gdzieś tak by wysoko pojechać, gdzieś tam Alta albo gdzieś tam. Taki jest problem, że to tam na powrocie zawsze stamtąd się targa rybę chyba, nie? Nie wiem, jakby ktoś miał jakiś ładunek taki albo w ogóle z Polski czy gdzieś skądś, bo to zawsze się można przecież przerzucić do Niemiec, czy do Francji, czy do Włoch, gdzie trzeba, ale taki ładunek, wiecie, na samą górę, czy Norwegii, czy Finlandii. O, Finlandia by była fajna. To dajcie znać. Tam jest kontakt do mnie transportowo w opisie. Dajcie znać. Albo jakbyście mieli powód, to też chętnie. Już tak bym się właśnie latem wybrała. Ja niestety należę do grona tych przewoźników, którzy psują tutaj robotę na Skandynawii pod takim kątem, że jak przychodzi lato i już nie trzeba mieć opon zimowych, no to ja sobie tutaj, widzicie, czasami lubię pojechać, zrobić jakiś kurs. No i niestety tak samo jak i ja, tak i wielu przewoźników innych robi, więc ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ci, którzy na stałe jeżdżą na Skandynawię i mają całe wyposażenie śniegowe i łańcuchy i opony, że nas tutaj takich nie lubią, to jak zima to nie, a jak lato to dobra, jedziemy. No takie mam opony, jakie mam. Na razie nie zmieniam, bo jeszcze nie ma potrzeby, więc no też mogę jeździć, kiedy mogę jeździć, więc, ale dużo nie jeżdżę, więc dużo mam tej roboty, to nie zabieram. Ale bym ci przyjechała gdzieś taki kurs daleko, bo tak powiedzcie mi, gdzie byście mnie wysłali? Jakbyście tak mnie mogli wysłać, kiedykolwiek byście mogli wysłać. Bo ja myślałam na przykład o Turcji, ale mój zestaw nie jest celny. Musiałabym robić certyfikaty. To wszystko to jest nic, kilka tysięcy złotych i jest zrobione, ale najgorsze jest to, że do tego trzeba by było zrobić plandekę celną, co oznacza, że trzeba by było po prostu puścić oczka dookoła plandeki. Czyli wtedy już za każdym razem, jakbym zamykała plandekę, to bym po prostu musiała nakładać te oczka na... dziurki na oczka, nie? Więc to po prostu jest uciążliwe. Więc Turcja odpada, Wolwim. I Maroko też, bo pamiętacie, że ja na samym początku się tam rzucałam na Maroko, ale się okazało, i nawet zezwolenia już ogarnęłam, natomiast się okazało właśnie, że niby nie trzeba, ale trochę trzeba i że to Maroko jest takie, że wiecie, że... No, że się łapówki po prostu daje. A ja nie umiem udawać łapówek.
Więc podobno można dostać bardzo dobry frach na Maroko i wszystko stracić w porcie, w porcie, na łapówki, bo inaczej coś wymyślą, nie puszczą i koniec, nie? Więc trochę się po prostu bałam, że mnie tam gdzieś zaaresztują. Ja nie będę sobie potrafiła poradzić. Łapówek ja nie daję i wiecie, no. Więc Maroko też odpada. Może jakaś Grecja na sam dół, albo jakaś Sardynia, Skandynawia, Portugalia. Rzućcie mi jakieś wyzwanie. Gdzieś bym pojechała. Dajcie znać w komentarzach. No tymczasem tu podjeżdżamy. Jeszcze jest jedna kwestia, właśnie wam powiem, bo jeżeli jeździcie regularnie z LKW, to wy to wiecie. Ja widzicie, że tak dopiero od jakiegoś czasu biorę ładunki, tak więcej ładunków od LKW i dopiero tym razem miałam się okazję przekonać, że te czasy, to okno rozładunkowe potrafi się przesunąć. Jak oni dostają informację poprzedniego dnia o tym, że się zmieniły jednak te odrobinę czasy rozładunku, to oni to update'ują w aplikacji LKW. Ja w tym swoim zleceniu, jak sobie wczoraj patrzyłam wieczorem na promie, o której mam ten rozładunek, bo ja pamiętam, brałam zlecenie, to mi tak mówili między 11:30 a 13:30, ale że będzie raczej taki najwcześniejszy 11:30, no to ja w każdym razie sobie zapamiętałam 11:30, a stwierdziłam, sprawdzę i patrzę, w aplikacji jest 12:10, więc wiecie, było już późno. Nie wiedziałam, co robić, więc popatrzyłam sobie jeszcze w zlecenie. Patrzę w zleceniu 11:30, więc stwierdziłam, dobra, zlecenie najbardziej wiążące, jedę na 11:30. No i dzisiaj rozmawiam z moim dyspo dla tego kółka, dla tego ładunku i mówi, no bo ty tam masz, bo oni tam nam wczoraj update'owali, zaktualizowali okna rozładunkowe i twój ładunek chyba też się trochę zmienił. To widziałaś w aplikacji, nie? Ja mówię, no ja jadę na 11:30. Mówi, no to zobaczmy. I tak mówi, do 12:10. I mówię, no tak, rzeczywiście było 12:10, ale ja w końcu nie wiedziałam, jak to rozumieć, więc pojechałam tak, jak było w zleceniu. Więc jeździcie sobie spotowo z LKW, to wiedzcie, że jeżeli tam się zmieni czas w aplikacji, to jest ten nowy czas, który LKW dostało od klienta. Najbardziej aktualny, o tak. Bo to nie jest też tak, że oni sobie sami pozmieniali. No i jeszcze jest 600 metrów. No już nie zginiemy, jest Volvo. Jeśli jak wjeżdżacie do Gothenburga, Gothenburg. Chyba tak, Gothenburg, nie? No, to wybieracie V, tak, Volvo i później Torslanda. Znaki, a później już będzie Volvo. Wygląda na to, że good receiving to jest tutaj, tak? Czy to jest dobry adres? Czy ja źle pojechałam? 97, czy źle pojechałam?
Chłopaki, jesteście może na radiu? Ty, chodź. Hi! DHL! Is there? Bo my jedziemy z towarem dla Volvo, ale do magazynu zewnętrznego. A takie betony to tak wiecie, trochę wysyłają taką wiadomość, że to nie dla ciężarówek jednak. A te raczej po to, żeby tu ciężarówki na nas nie stały. Czyli to będzie to. I good. Jest 97. Thanks. Thanks. Może jakąś kamizelkę by założyć. Cały czas tylko jeść, robić, spać. Jeść, robić, spać. Co to jest za świat, w którym my żyjemy, powiedzcie mi. Jest przerwa, 15 minut. Znaczy myślę, że do 11:30 tak zgaduję. Chleb chcę. A nie wiem, czy chcę zobaczyć. Czy ja chcę, czy nie chcę. No więc... No i do tego papryka. Papryka już jest umyta. Robi się ciepło, to już tak mi się nie chce jeść jakichś takich wielkich obiadów, nie wiadomo jakich. Może coś ciepłego bym zjadła? Tylko mi się nie chce robić. Taki jest ten problem właśnie. Ale nie wiem, czy by nie zjadła jakiegoś takiego dobrego kawała, wiecie? Nie wiem. Ale spodziewałam się tutaj zupełnie innej pogody. Miało być brzydko, a patrzę, że jest ładnie. Dobrze, proszę Państwa, mamy rampę. Była przerwa, ale się każda przerwa kiedyś kończy. Wycofnę, otworzę drzwi. Widzę, że tam jest mało miejsca. I pod rampę. No ten co zrobił? O. Kurde, patrzcie co zrobił gość. Patrzcie jak stanął pod tą rampą. Nie wiem, czy obok niego cofnę. Bardziej się boję, czy on później nie uszkodzi mi czegoś, jak on taki driver. Co ktoś zrobił w ogóle? Oh, it's there now. Yeah, he was like very strange, but maybe I make it somehow on the. He's back. Okay, so we'll go drive. So it is what it is. Dobra. Sam w magazynie wyskoczył, żeby tak nie wcofywać. No to się może źle skończyć. Ja bym tam wcofała na linię dokładnie, ale ja się obawiam, że gość by nie wyjechałby z mojego boku. Zobaczmy, co to za kolega. Kolega, przecież nie zdążył nauczyć jeździć. Chyba mi to przypomina moje podjazdy pod rampę w pierwszym miesiącu pracy. Człowiek kombinował, jak mu się udało, że mniej więcej pasowała naczepa. To już jak ciągnik stał, tak stał, bo inaczej nie potrafił, a już ręce jak bolały. Pół godziny kręcić tam i z powrotem. I co w jedną stronę chciał, to się ustawiało w drugą stronę. I zanim człowiek nie mógł pojąć, o co w tym wszystkim chodzi. Ja tak, ono w drugiej stronie. Ja tak, to tak, no. Będzie coś z tego, czy nie? No patrzcie sami, zostawić czy nie. Zostawilibyście tak czy nie? Kurde. Poprawimy się. Poprawimy. I teraz to jest podjechanie pod rampę.
need to do something else. There's these doors. Yes. Yes. It's like on my track. Iwona Blecharczyk. Imagination, yes, but with my name and surname. Dobra, skoro otwarty schowek, to już trzeba mnie też pracy. Mostu nie zbieram przez to, bo pamiętacie, że tu mamy wysoko załadowane, więc jakbym otworzyła, albo jakoś tam wózkiem mógł mocniej uderzyć, to żeby przede mną leciało. Więc jak będzie kończyć przyczepę rozładowywać, to wtedy otworzę drzwi. Dobra, idę, bo mam ogarnąć robotę na Volviego dalej. I need to make phone call. Mały update. Drugie kółko będzie do Szwecji. Miałam mówić znowu wszystkimi świętymi, jak to jest Boże Ciało. Bo właśnie tak dzwoniłam, szukałam czegoś ciekawego. Tak chciałam jechać do tej Rumunii, ale jakichś powrotów w ogóle nie mogłam znaleźć z tej Rumunii, więc pojechać i się udupić albo wracać do połowy drogi na pusto, bez sensu. Widziałam, że są ładunki, ale takie ciężkie, 24 tony, a ja Volvim mogę 22,5, a tam po drodze jest dużo wag. I na Węgrzech tak samo, więc tak w mojej wadze coś tam nie mogłam trafić. Już myślałam o tym, żeby wziąć Chorwację, ale chciałam gdzieś Chorwację nad morzem, a cały czas tylko Zagrzeb. Więc tak szukałam. No i zadzwonił do mnie Bartek z LKW, jak tam idzie rozładunek i się pyta, a może ty chcesz jeszcze jedno kółko? A ja pomyślałam, może ja chcę jeszcze jedno kółko. No więc wzięłam jeszcze jedno kółko, weekend będzie w Gothenburgu. Ja się muszę nauczyć, jak to miasto się nazywa, jak to miasto się wymawia. Gothenburg? Tak to będzie, czyli się dzisiaj rozładowuję, jadę na drugą stronę drogi się załadować. W nocy prom, dopłynę rano, dojadę na wieczór, rozładuję się, teraz się załaduję w tym samym miejscu. Jakieś plastikowe części, więc fajnie, bo będzie leciutko. Małe spalanie. I wtedy jadę od razu na prom. Wjeżdżam na prom w nocy, o północy. Dopływam rano w sobotę do Szwecji i wtedy dojadę sobie właśnie do Göteborga. I zrobię sobie tutaj weekend. W końcu już zwiedzę świat Volvo, to nowe muzeum. No i się rozładuję w poniedziałek, załaduję się w poniedziałek i do Gliwic i Fajrant! I później wiecie co? I później to mam po prostu tak dużo badań ustawionych, takich profilaktycznych. I was też namawiam do tych badań. Począwszy od rezonansu kręgosłupa, bo ostatnio poszłam tak całkiem bez powodu. Poszłam do ortopedy i on mi powiedział, że ja muszę chodzić na rehabilitację, bo mi się robi przepuklina kręgosłupa. Ja ćwiczę, ale stwierdził, że to jeszcze za mało. Wypisał mi serię zabiegów, więc chodzę na tą rehabilitację. Jestem właśnie w domu i mam masaże i mam też prądy. Mam też przypisane lasery, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, ale na razie masaże i prądy. I ostatnio, jak byłam na rehabilitacji, gość mi nastawiał kręgi. Pierwszy raz w życiu coś takiego przeżyłam i ja myślałam, że on mnie tam połamie. I tak wiecie, masował, ale poczekajcie, mikrofon założę. Opowiem wam teraz. No, to teraz będziecie mnie lepiej słyszeć. No, więc sobie poszłam na tą rehabilitację, tak jak zawsze. No i ja chodzę do różnych fizjoterapeutów, po prostu jak tam jest wolny w ośrodku, to tak chodzę. Kto tam jest wolny? No i ale zawsze jak mówię, że ćwiczę z trenerką, 2 razy w tygodniu mówią, a no to dobra, to może nie ma sensu, żebyśmy ćwiczyli, to może zrobimy masaże. O, czekajcie. Can you give me the keys? Keys? Okay. But just don't drive away. I will open it. When you finish the trailer, I will open for the truck. I'll be listening. No czasami tak jest właśnie na firmach, że trzeba oddać klucze, ale w sumie nie wiedziałam o tym. Takie procedury
zazwyczaj mają jakąś historię. Ja tej historii pewnie nie muszę się domyślać. No i wracając do tematu, no więc i za pierwszym razem mnie tam ten masażysta trochę masował, później mi zrobił włączył prądy 15 minut. No i wszystko okej, nie? Tam pomrowiło, poszłam do domu. Następnym razem poszłam i już był inny. I on tam już mówi, no tak, tam kolega widzę, że ostatnio masował stopy i nogi, tak bardziej brzuch, no to teraz plecami się zajmiemy. I tam mi namasował, to plecy jakoś tak, wiecie, nic takiego specjalnego, jakoś tak dużo między żebrami. Coś tam robił, ale nie tak, żeby jakoś bolało, tylko tak sobie wciskał jakoś palce w te mięśnie między żebrami. No i później mówi, no to proszę tutaj na plec, na brzuch, znaczy nie, powiedział mi tak, proszę wziąć oddech, taki głęboki, tak wypuścić powietrze, ale tak całkiem do końca. Jak mi wtedy tak dołożył, to wiecie, między łopatkami, jak mi tam wszystko strzeliło. Ja sobie myślę, Jezu, on po prostu ducha ze mnie nie wyciśnie. I później mówi, no to jeszcze tutaj. I tak wtedy tutaj mi zrobił, jeszcze wyżej. I tak samo mi strzeliło i to już było jeszcze bardziej przerażające. I później jeszcze niżej i tam jeszcze było gorsze. I mówi, no to teraz na bok. I jakoś mnie tak zrobił, złapał nie wiadomo jak po skosie i jakoś mi też tak jakoś strzeliło wszystko, nie wiadomo gdzie i jak, nawet ja już nie wiem co mi strzelało, ale on to robił tak szybko, a ja byłam w takim szoku, że się po prostu zaczęłam tylko śmiać i się non stop śmiałam, ale byłam taka srana, bo mi się zdawało, że on mi po prostu cały połamie i że ja wyjadę stamtąd na wózku inwalidzkim. I później jeszcze na plecy kazał mi się położyć i tak mi, wiecie, rusza głową, rusza, no proszę się rozluźnić, myślę sobie, teraz sobie ukręci ten łeb. Jak mi tak strzelił gdzieś jakoś tak, nie że tak, tylko na bok. Ja tak dawniej sobie strzelałam sama głową, ale później się tego oduczyłam, ale jakoś mi tak zrobił, naprawdę, ja myślałam, że mi tę głowę urwie. No ale nie urwał. Jak wyszłam stamtąd, to jeszcze mi wysłał na prądy i tam mi włączył 20 minut prądu i powiedział, no, ale to nie ma co tak się pieścić z tym prądem, to tak niektórzy włączają sobie tylko, żeby mrowiło, ale jak mrowi, to jest za mało, to musi tak dociskać, nie? I włączył mi tam czas, powiedział, tu jest pokrętło, proszę sobie podnosić cały czas co kilka minut. I skończyłam na 77. Zaczęłam od 50, co już mi w ogóle było dużym takim uciskiem, ale czasami te skurcze były takie gigantyczne, że już myślałam, że po prostu znowu wyjadę. O taka tam będę, nie? Że się już nie rozkurczę. Oczywiście odcinek lędźwiowy. No ale się skończyło to 20 minut i wyszłam, ale powiem wam że szczerze, że wyszłam z tego ośrodka taka prosta jak struna. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłam taka prosta. Teraz już się pewnie znowu garbię, ale tak czułam, że jeszcze coś ramiona musi mi ustawić, bo tu się czułam cała aż taka prosta, ale te ramiona mi tak jakoś jeszcze szły do przodu. A niby ćwiczę, to tak nie powinno być, no ale w każdym razie powiem wam, że to był szok. No, ale chodzi o to, że powiedział mi lekarz, że tak czy inaczej rehabilitacja i tej rehabilitacji nie uniknę, więc za nią chodzę. Ale to jest bardzo fajne i przyjemne, nie powiem. Jak już treningi robię, to na rehabilitację chodzę po prostu jak na jakąś nagrodę, na masaże. A te prądy są jakie są. Ale powiem wam szczerze, że mi się zdawało, że nie mam problemu z kręgosłupem, ale teraz jest mi lepiej. Tak mi jest fajniej, wygodniej. No i tak czy inaczej mam jeszcze zrobić rezonans magnetyczny i wiecie co? Zapisałam się jeszcze na kolonoskopię i gastroskopię. Czejcie? Będą mi grzebać. No ale nic, dobra, podobno to nie jest straszne. Już u mnie w rodzinie było ostatnio dużo, więc tak po prostu to idzie jakoś reakcja łańcuchowa, więc dlatego wam o tym opowiadam, że może was namówię też, żebyście sobie poszli zrobić kolonoskopię, gastroskopię. Niby się mówi, że to koło 40 trzeba, ale ja już mam 37 lat, a też zawód jest jaki jest, więc lepiej sobie pójść i pogrzebać zawczasu. Jest tak strasznie duży wzrost raka jelita grubego, że w sumie to wiecie. I z tego co widziałam, to nie jest to takie straszne. Przez pierwsze 4 dni wcześniej się zaczyna już dietę i polega ona głównie na tym, żeby nie jeść jakichś takich bardzo ciężkich rzeczy i nie jeść owoców czy warzyw, które mają nasionka, czyli dla przykładu, nie wiem, borówek nie wolno jeść, bo mają te nasionka, pesteczki takie, wszystko co jest pesteczkami, to tego się nie je, takich małych. I ostatniego dnia dostaje się jakieś takie saszetki do picia i można wtedy pić tylko takie rzeczy jak rosół, jakiś tam sok jabłkowy, woda i tak dalej, takie rzeczy generalnie niebarwiące, a tak to trzeba po prostu wypić te saszetki, no i wtedy się wiadomo idzie do kibelka kilka razy, raz za razem. No i następnego dnia jest badanie, po badaniu już tam w miarę
Trzeba zacząć delikatnie, ale z jedzeniem, ale później już po kilku godzinach wszystko jest normalnie. Badanie potrafi trwać 5, 10, 15 minut. Więc namawiam was. Namawiam. Trzeba iść, żeby mieć święty spokój. Ja tak sobie myślałam, że nie, że to w moim wieku to jeszcze nie trzeba, to bez sensu. Ale ostatnio, zresztą nie wiem, czy pamiętacie, ale wrzucałam zrzutkę takiej koleżanki jeszcze z czasów, gdy budowaliśmy siłownię z fundacją Trackers Life i tam była taka właśnie dziewczyna z fundacji z mojego roku albo rok starsza. No i niestety, ale zachorowała na raka i to ma 2 czy 3 takich malutkich dzieci i ona już rok walczyła i cały czas przerzuty i ma teraz nawrót i wynaleźli właśnie jakąś terapię za granicą nowoczesną, więc trzymam ogromnie kciuki. Ale widzicie, być może dałoby się uniknąć takich rzeczy, gdyby się profilaktycznie zrobiło odpowiednie badania. Kto w wieku 30 paru lat robi takie badania, nie? No nikt nie robi, więc opowiem wam później, jak już będzie, a mam to badanie 24 bodajże czerwca, to wam później jakoś tam nagram i opowiem, ale będę was namawiać do tego, żebyście się zapisali. Idę zobaczyć, jak ten rozładunek, czy otwierać drzwi, czy nie. Ale się rozgadałam! O Jezu, jakie wrażenie optyczne, jakby to wszystko leciało na mnie. No, wszystko okej jest, tak? O, widzicie, już prawie. Tyle to otworzymy, podniesiemy, chociaż widzicie, że praktycznie by przeszło na wysokość. Ale wiecie, jak się mają ludzie męczyć, to tak się tak łatwo podnosi, to po co? Już wolę podnieść i to... Patrzcie, jak Netpro to ładnie namalował, nie? Jak oni to zrobili? Producent to producent. Producent to producent. Wysiadane się. O. I otwieramy. Co to chyba? Widzicie, jak to się kołysze? Oh, no, it's okay. Oh, tyle co przeszło. Tego wam nie pokazywałam, ale pamiętacie? Tutaj była jedna ta klamka zepsuta i to mi też gniotkowy naprawili. No it's okay, but this one. For this. Yeah. I've got a bridge. Gość sobie myślał, że ja będę się odpinać. Gdzie się odpinać? Hopie. Ja po to bridge kupowałam. Zamknął rampę i poszedł. Co to oznacza? Dezercja czy jak? Nic. Thank you so much. That's okay. Kaput. Kaput. Czerwony kaput jest. Signature and underside signature. Thank you so much. And underside. Thank you. Thank you so much. Bye. To jest dobrze. Pierwsze co zrobimy, to wiecie co zrobimy? Wiecie co zrobimy. Zanim jeszcze się posprzątamy, to powiem wam co zrobimy, ale wy wiecie co zrobimy, więc tak, wrzucamy odliczanie i nagrywamy ekran, wchodzimy w aplikację LKW, czekajcie, już mamy te trasy, dobrze, wchodzimy w tą trasę, jest, dobrze, wchodzimy tu, przekaż dokumenty, tutaj zrobimy tak, że już jest skończone, 13:30. Teraz kolejny etap to jest, widzicie, przekaż dokumenty, kamera. I teraz po prostu to tak skanujemy. Mój brzuch. Nie, to jeszcze raz. A dobra. Dobrze. Robimy to i teraz drugi. Kamera. I akcja. Jest to perfekcyjnie zrobione, ale jest zrobione. Wiecie jak się mówi? Better done than perfect. Czyli po polsku tłumaczy się to, że lepsze jest wrogiem zrobionego. To i to jest dobrze. Patrzcie, w trakcie przekazywania punkty Trackers Point już się tam liczą.
No gdzieś tu miałam, a nie mam, nie? Jak to ja? Tu jest. Mam tu taki zszywacz, tylko bezszywkowy. Cała logika polega na tym, że się dokumenty trzymają razem, ale jak trzeba je tam na potrzeby jakiegoś skanowania środkowego albo coś zrobić, to się nie rozrywają. Dobrze. Tutaj dokumenty się będą przekazywać, a my idziemy robić robotę. A pierwsze trzeba co zrobić? Podnieść most. Zwodzony. Patrzcie, że na wszystko w życiu jest czas. Ja się nigdy nie spodziewałam, że i na mnie przyjdzie czas na robienie, że będą mnie cieszyć takie kółka. Wiadomo, że bym miała robić cały czas takie kółka, że tam i z powrotem wszystko jest przewidywalne. Na dłuższą metę to ja bym zwariowała, natomiast... Oj, wysoko. W tym momencie to mi pasuje. A jeszcze przed urlopem to już całkiem. Dobrze. Mamy to już schowamy. No dalej nie zamknęłam. Dlatego, kurde, no przecież dachu nie opuściłam. Co wy nic nie mówicie? Hałas dachem, jak kabriolet. Sobie myślałam, że coś... Ja już wszystko zrobiłam, nie? Wszystko zrobiłam. No dobra. Zostawię już tutaj, bo myślę, że do załadunku też będziemy podnosić. Nie wiem, czy załadunek będzie bokiem, czy tyłem. Może akurat będzie tyłem. Fajnie by było. Podoba mi się leniwy dzień. No, mogę zdjęcie? Można. Bo sobie później tego nie wybaczę. Że, To można że do miałem kamery okazję- pomachać. Proszę? To można do kamery pomachać. Dobra. Dziękuję. Nie ma za co. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Wszystko? Wszystko. No chyba wszystko. Teraz już nic nie zapomniałam. To co? Jedziemy na załadunek. Całych 1,5 kilometra dalej. Ale jaja. Takich rzeczy to jeszcze nigdy nie robiłam. Żeby mieć pod nosem załadunek. Zaraz po rozładunku. Jakiś nowy świat transportu się przede mną otwiera. Or you can try Ivona Tracking Girl. Divana. Tracking Girl. Oh, your name is Divana. Iwona. Divon. Iwona. Ivana. Iwona. Where you from? Poland. Poland. Polonia. Ciao. Dobra. Tu się przetwarza, a tu już się kropka zamieniła z czerwonej na niebieską. Dobrze, cały czas się przetwarza. A my teraz robimy drugie. I idziemy tu. O, że sobie szczytało mnie, że już przyjechałam jeszcze wcześniej. No dobrze. Powiem wam, że gdyby nie było tych betonów tutaj, to by można sobie było przyjechać i być gotowym na rozładunek. Ale właśnie myślę, że właśnie dlatego te betony tu są. Coś tak czuję. No dobrze, to był magazyn zewnętrzny, z którego sobie pewnie domyślam się, że Volvo zaciąga części, czy tam materiały. A teraz wjedziemy już na Volvo. Czy tutaj zjechaliśmy z autostrady, jechaliśmy na lewo, a teraz byśmy jechali na prawo, gdyby bezpośrednio do Volvo. Tu się ciebie nie spodziewałem. A czemu nie? Nie wiem, tak jakoś myślałem, że cię nigdy nie spotkam, kurczę, ale... no, miłego dnia tam, nie wiem jak to radyjko moje działa tam. Miłego dnia, trzymaj się, no może gdzieś się spotkamy w sumie gdzieś. Najprędzej na promie. No to dobrego dnia, szerokości. Czy ja powinnam tu wjechać na parking i wtedy? To zaujwanie tutaj, patrz. Reception. Jak to tutaj działa? A, nie wiem. Chyba tam trzeba było zajechać na parking. Muszę tam iść, czy?
Hi. Hej, har du varit inne och pratat med kollegan eller? Wait. Sorry, it's my first time here. I didn't know where to go. Okay, yes. I need to go to the parking and I think so. This is TX gate. Okay. So I need to park the truck and then go to the Park the truck, you know, the big... where do you come from? Poland. I can help you, so you can park there. I checked, so there is no cars behind you. Thank you so much. Kurde, od razu widać, że to było. Czy może popatrzę, czy mogę wycofać? Pachnie Volvo. Ej, bo mi brzuch wystaje. Mi biust wystaje, co gorsza. No patrzcie, że przeszedł w lewą stronę. No widział, że ja nie widzę. Po prawej dobrze. Thank you. Więc jak jesteście pierwszy raz na Volvo, to ten parking duży po prawej stronie to jednak dla nas. Niby oczywista, a w sumie to nie wiem, człowiek chciał wjechać. Ja zobaczyłam, jak tamci wjeżdżają. Od razu mi się brama otwiera. Oni pewnie jeżdżą cały czas tam i z powrotem, więc ciekawe, czy to by można było przyjechać i postawić auto na weekend. Bo wiecie, jak przyjadę na weekend, to ja już tutaj myślę nad tym, gdzie by tutaj Volviego postawić, żeby był bezpieczny. Telefon i idę się meldować. To zostawimy mikrofon, bo to głupio będzie. Good. Idziemy się meldować do Volvo. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, DJ Dekoning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch, Tosio Oki,